Witajcie w kolejnym odcinku o renowacji. No właśnie, o renowacji. Czego? Nie wiem co to jest. Jest to jakiś Luxman. Kolejny rupieć wyciągnięty z magazynu. Jest tego ogromna ilość. Czas zająć się. Nawet nie wiem jaki to jest model tego Luxmana. Mogę tylko powiedzieć, że w momencie kiedy obracam tym pakuneczkiem, to coś w środku grzechocze. Jak zwykle sprzęt do remontu. Leży zapewne wiele lat. Zaraz się okaże jaki model. Luxmanów u mnie jest jeszcze pewnie ze 30 modeli w magazynie. Wygląda no ładny. Już się cieszyłem. Co to jest? 507. Legenda. Oj, już mi się nie podoba. Obudowa do remontu. Drewno zniszczone. Coś tutaj w środku grzechocze. Nie wiem co. Zaraz zrobimy pierwsze oględziny potwora. O, już jakaś śrubka wypadła. Ciekawie się zapowiada. Brakuje już jednej śruby do mocowania obudowy. No. Nie wiem kiedy go kupiłem, nie mam kompletnie o tym pojęcia, ale minimum pewnie z 5 albo z 7 latek przeleżał u mnie. Ciekaw jestem co się z nim dzieje i dlaczego w nim coś grzechocze. O, chyba jakiś pakiet śrubek się wysypał. Tak. Aha, pozostałe blaszki do montażu obudowy. Jest to L507. Bardziej ciekawym modelem, przynajmniej dla mnie, jest SQ507. Ale 507 L też jest ładna. Wygląda na niedłubany. To tylko pozory, że nie było nic robione. Gałka od głośności lata bezwładnie. Oznacza to jedno, że już było coś tutaj smarowane. Ale poza tym, patrząc na elektronikę, wygląda ładnie. Tak wygląda wewnątrz. Tu mamy dwa bloki końcówki mocy. Wszystko wygląda na niegrzebane. Trochę przybrudzone, no nie ma się co dziwić po iluś latach. Tu coś podkorodowane. Potencjometr trudny do serwisu, ponieważ jest to potencjometr współosiowy zawierający regulację głośności i balansu w jednym. Gałki ładne, praktycznie bez rysy. Front bardzo ładny, drewno do remontu. Można przystąpić do działań. Ciekawy jestem w jakim stanie są te kondensatory filtrujące. Przekaźnik zapewne będzie do wymiany. Cały komplet elektrolitów również. Napięcie zasilania jest na 220 V. Wygląda poza tym, że jest wszystko w oryginale. No, szacuję, że 20-25 godzin pracy może zająć odnowienie tego dziadka. Ciekawy jestem, czy on w ogóle gra. Zaraz podejmę próbę uruchomienia wzmacniacza. Wzmacniacz się nie uruchamia, to znaczy uruchamia się pod kątem, że się zaświeca żaróweczka. Nie załącza się przekaźnik od zabezpieczenia wyjścia głośników. Pomimo odpięcia końcówek mocy, przekaźnik dalej jest martwy. Prawdopodobnie uszkodzony jest układ zabezpieczenia przed stałym napięciem na wyjściu. Ewentualnie uszkodzony jest zasilacz. Końcówki mocy odpięte, więc nie ma tu stałego napięcia, co może powodować niezałączanie się przekaźnika. Gałki zdemontowane. Teraz zdejmuję panel przedni. Już go przed chwilą odkręciłem. Co prawda jeszcze nie do końca. Śruby od spodu poharatane, nadają się tylko i wyłącznie do wymiany. Zostaną od razu wyrzucone. Ktoś odkręcał już ten panel przedni, pewnie nieodpowiednim narzędziem. Już pierwsze 3 śrubki idą do śmietnika. Tak to wygląda.
Bardzo ciekawie zrobione są te przełączniki. Jest już na moim kanale chyba filmik o modelu SQ505. Jest to zupełnie inna konstrukcja wewnętrzna, natomiast z zewnątrz wygląda bardzo podobnie. Te przełączniki się rozkręca, one nie są zagniatane, to są wszystko elementy skręcane na śruby. Nie wiem dlaczego tu jest takie to w tym miejscu skorodowane, ale prawdopodobnie tu wygląda na to, że jest ślad kleju, a jak jest ślad kleju, to mogła tu być przyklejona gąbka, która się rozsypała i wręcz doprowadziła również do korozji tego elementu metalowego. I to jest taka standardowa procedura spowodowana właśnie korozją gąb. Takie rzeczy trzeba wszystkie pozdejmować. Te przeciwkurzowe osłonki to są elementy gumowe i zarazem papierowe, więc podczas mycia mogłoby to się wszystko rozmoczyć. To są gumki te okrągłe, ta duża jest tutaj od tego potencjometru z papieru osłonka. No, ciekawy jestem, co wyjdzie. Na początek całość będzie rozmontowana na kawałki, wymyta, wyczyszczona, zrobione wszystkie prace związane z mechaniką, potencjometrami, przełącznikami, troszkę przykurzone i dopiero później będę analizował, co może być w tym urządzeniu uszkodzone. Tu już można zauważyć w tym miejscu, że płyta główna jest jakoś tu mocno przypalona. Tu jest jasny laminat i tutaj ten laminat jest w tym miejscu ciemniejszy, czyli sugeruje to grzanie się jakiegoś komponentu. Końcówki mocy są demontowalne. Mamy je w postaci dwóch niezależnych bloków. Od razu się ich pozbędę. Ten wzmacniacz mimo że nie jest wielki, ale ze względu na dość duży transformator sieciowy jest ciężki. Na tylnej ściance mamy jeszcze regulację impedancji kładki gramofonowej. 3 pozycje. I potencjometr do regulacji czułości wejścia tuner. Końcówki mocy. Tranzystory oryginalne 388, 541. Dosyć popularne. Wygląda ładnie. Trochę tylko przybrudzona. W przypadku tego typu oprawek do bezpieczników bardzo łatwo taką oprawkę zniszczyć podczas próby odkręcania, uszkodzić tutaj te nacięcie krzyżowe. To jest taki standard, bym powiedział. Trzeba zdjąć jeszcze tu gałkę, te zworki do masy, osłonki. Wszystko przede wszystkim rozmontować na kawałki w celu dokładnego wymycia przed serwisem. Rozmontuję końcówki mocy. Wszystko będzie dokładnie wymyte. Pasta pod tranzystorami wymieniona, bo tu nie było jeszcze wtedy pasty silikonowej, tylko prawdopodobnie to był jakiś smar zastosowany. Radiatory do mycia. Prawdopodobnie potencjometry regulowane też wymienię na nowe. Dość trudno się je czyści, więc lepiej będzie zamontować świeżej produkcji urządzenia. I tutaj mamy już efekt jakiejś pracy serwisu, ponieważ powinny być pary tranzystorów firmy NEC, a tutaj mamy inny tranzystor niepasujący do zestawu firmy Toshiba, więc trzeba będzie to uzupełnić o B541. Mam takie, więc z tym nie będzie problemu. Wzmacniacz nie należy do najtańszych, więc wypadałoby, aby wszystkie półprzewodniki były uzupełnione o oryginalne części. Część przygotowana. Teraz umyję te komponenty od końcówki mocy. Płytki wymyte.
I oprócz wymiany kondensatorów elektrolitycznych oraz potencjometrów regulowanych, będzie trzeba przeprowadzić tu jeszcze inny serwis, polegający na wymianie elementów, które się bardzo mocno grzeją. Tu mamy bardzo wygrzany taki obszar jeden i tu drugi. Z tej strony też to można zauważyć. Tu jest płytka wypalona na rogu i w tym miejscu. Będzie trzeba wymienić elementy, które się tak mocno grzeją. To może być na przykład joda Zenera, może być ten rezystor, tu jest przypalony, tutaj drugi rezystor. W tym celu, aby ograniczyć wydzielanie się wysokiej temperatury w przyszłości. Dać te elementy również o podobnej mocy. Tu są 1 watówki, czy kiedyś to się nazywało 0,5 W, dzisiaj to się nazywa 1 W. Tak jakoś magicznie elementy się zmniejszyły, a moc została ta sama. Tylko że damy też tego typu, ale na tulejkach, tak aby odsunąć je od obwodu drukowanego. W tej końcówce analogicznie i w tej drugiej również. To są takie niuanse. Wzmacniacz przygotowany do wstępnego mycia. Dlaczego powiedziałem wstępnego? Ponieważ na razie wymyję to w takim stopniu, jakim jest. Kolejnym etapem będzie demontaż tych wszystkich przełączników, tych tutaj obrotowych, kolejnych, i dopiero następne mycie, tak aby już wyczyścić to wszystko tam głębnie. Nie chcę tego robić od razu, ponieważ za dużo będzie rozmontowanych podzespołów. Tutaj na tylnej ściance jeszcze jest przełącznik do wyczyszczenia, jak również jeden taki mały potencjometr. To zajmie jednak więcej czasu zrobienie tego wzmacniacza niż tak planowałem, dlatego że pracy będzie tu znacznie więcej. Szczególnie właśnie wylutowanie tych elementów tutaj, ponieważ są to połączenia wszystkie owijane, lutowane, zajmuje to dużo czasu. Z tym potencjometrem regulacji głośności firmy Noble też będzie dość dużo pracy, nie tylko związanego czasu z naprawą, ale również z jego zdemontowaniem. Tu już jest wszystko wypryskane, chodzi tempo. Nie mam pojęcia, czy on w ogóle jest sprawny, ale to się wszystko okaże. Tu mamy jakiś potencjometr do wejścia chyba mikrofonowego, też taki troszkę zakwitł. Potencjometry mamy firmy Noble. Przełączniki Alpsa. Taka mieszanka jak na tamte czasy. Teraz będzie mycie. Jeśli chodzi o kondensatory filtrujące, trzymają pojemność. Nie wiem jak z ESR-em. Nie dysponuję miernikiem, który jest w stanie zmierzyć ESR przy pojemności 10 000 dość dokładnie, ale poproszę znajomego, który taki miernik posiada. Także zmierzę te kondensatory za pośrednictwem miernika firmy Hioki. Tu mamy płytkę od wzmacniacza mikrofonowego. Tutaj są wejścia na duży jack jako mikrofon, lewy, prawy, i tutaj jest ta płytka pewnie połączona gdzieś z tym potencjometrem. Takie szczegóły. Teraz będzie mycie wzmacniacza. Pierwsze mycie wzmacniacza. Dwie płytki końcówek mocy przygotowane. Wymienione są kondensatory na L na silnika. Trochę rezystorów na tulejkach ceramicznych. To są wymienione rezystory, które się tutaj dość mocno przegrzewały. Do tego stopnia, że aż jest odbarwiony obwód drukowany. Jedna i druga przygotowana. Jeszcze trzeba umyć z gigantycznej ilości topnika te płytki. To są wymienione elementy z obu końcówek. W jednym kanale 3 kondensatory były już całkowicie zniszczone. 2 były niemierzalne, a drugi miał 50 nanofaradów. No, nie mogło to działać prawidłowo. I tu mamy wygrzane rezystory. Niektóre z nich są wygrzane bardzo mocno. Ten na przykład. Także tu mamy zestaw, który został wyjęty z 2 kanałów. Jeszcze czyszczenie stopnika i jeszcze prawdopodobnie wymienię te 2 potencjometry regulowane, ale muszę zamówić, ponieważ nie mam takiej wartości na miejscu. Po umyciu nowa pasta i montaż tranzystorów mocy.
A tu przy okazji pokażę Wam wnętrze Luxmana C300. O modelu C300 jest już film na moim kanale. Robiłem ostatnio końcówkę mocy M300, a tu mamy preamp C300. Tu już jest wszystko pouzupełniane na Elna Silmik. Jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne, przełączniki, potencjometry, wszystko już jest zrobione. Przedwzmacniacz zmontowany. Nowe PR-ki wieloobrotowe do regulacji. Płytki umyte. Praktycznie urządzenie gotowe już do pierwszego uruchomienia. Pozostało w nim tylko i wyłącznie założenie praktycznie pozostałych części obudowy oraz wykonanie regulacji. Tutaj od drugiej strony nie wygląda to zbyt estetycznie, ponieważ producent dołożył tutaj dużą ilość różnego rodzaju kondensatorów, rezystorów, więc to jest troszkę tak na pająka to zbudowane. W każdym bądź razie jest to bardzo dobry przedwzmacniacz. Naprawdę, tak jak się nie wypowiadam na temat grania, na temat jakości dźwięku, to ten model C300 po remoncie pobija gigantyczną ilość preampów. Naprawdę dla mnie jest to rewelacja, jeżeli chodzi konkretnie o model Luxmana C300. I ze starszych modeli mogę śmiało polecić oczywiście po modyfikacji model C1000. Te dwa preampy dla mnie to jest rewelacja. Także w tym modelu jeszcze jakieś kosmetyczne dokładanie kilku elementów mechanicznych, regulacja i prace będą zakończone. Duża ilość godzin pracy, tu poszło ponad 20 roboczych godzin, żeby tego Luxmana C300 przygotować na kolejne długie lata pracy. Korpus 507 po wstępnym myciu. Przynajmniej już się tak bardzo do tego nie przykleję. Tu jeszcze są takie trudniejsze elementy do umycia, ponieważ to było pryskane. Jest dość mocno oblepione, można skrobać, ale to dopiero po rozmontowaniu. W każdym razie te główne elementy są już czyste. Można przystąpić do drobnych prac. Powoli będzie można zrobić recap. Od razu jak wykonuję taki serwis właśnie tego typu urządzeń typu Luxman, Sansui czy Pioniera, przygotowuję listę kondensatorów tak, aby w razie czego móc przygotować takie zestawy naprawcze na życzenie klienta. Jest to dość złożony proces, trzeba wszystko opisać w rzeczywistości, tak jak jest to zamontowane. Nie zawsze zgadza się to z instrukcją serwisową, więc pewne różnice występują. Przede wszystkim też trzeba w tym zestawieniu uwzględnić wielkości kondensatorów, tak aby były dopasowane wielkością do tego miejsca montażowego. I później, jeżeli już taka lista jest przygotowana, to skompletowanie zestawu naprawczego nie stanowi większego problemu. Taki zestaw naprawczy zawiera również w pakiecie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, elementy, które się wygrzewają, takie jak na przykład rezystory, które należy wymienić, jak również przekaźniki, które też należy wymienić. Także jeżeli Państwo będziecie szukać jakiegoś zestawu naprawczego do jakichś urządzeń, to mogę go skompletować, przygotować. Natomiast tylko chwilowo do jakiejś tam wybranej ilości modeli, ponieważ cały czas prace nad tym trwają. Jak się trafia coś nowego, od razu jest przygotowywana lista komponentów. Teraz wymontuję to wszystko, co jest tutaj do wymiany. Jakieś potencjometry, które trzeba wyczyścić, trochę kondensatorów, przekaźnik. Tak powoli, zanim zacznę te przełączniki tutaj czyścić, będę wymieniał jakieś poszczególne elementy. Tak się prezentuje przekaźnik. Wygrzany bardzo. Jest sprawny. No, jeśli można go nazwać sprawnym. Styki, jak widać, lekko skorodowane. Aha, to jest taka misawa, czy taka mejszawa. Nie chce się otworzyć. No ale w sumie można sobie wyobrazić, co się dzieje w środku z tymi stykami.
Tu jest przez tą blaszkę mosiężną zablokowane. Nie można tego łatwo wyjąć. Chociaż może... No nie, musiałbym go całkowicie popsuć. W każdym bądź razie stan przekaźnika agonalny. No zrobię to. Czasami trzeba coś popsuć, prawda? Nie można tylko całe życie naprawiać. Czasami trzeba mieć trochę przyjemności z psucia. O. Tak wyglądają styki. Piękne, prawda? Tu już nawet nie ma co czyścić, nie ma co polerować. Przekaźnik do wymiany. Potencjometr regulacji barwy dźwięku. Stan agonalny. Wielokrotnie tryskane. Kolejny od regulacji wejścia mikrofonowego do wyczyszczenia. Także tutaj będzie troszkę utrudniona sprawa ze względu na to, że są to potencjometry współosiowe. Nie ma żadnego smaru hamującego. Wszystko lata praktycznie bezwładnie. Gdyby nie grzechotka, byłoby to dużo lżej obracać. Rozkładam dalej. Część przełączników rozmontowana. Przełącznik się rozkręca na kawałki. I jak on funkcjonuje? Wewnątrz tego przełącznika mamy taki wałek. I ten wałek jest przesuwany albo w jedną, albo w drugą stronę. I za pośrednictwem tych elementów tutaj, które są zanieczyszczone, styka ten środkowy styk albo z górą, albo z dołem. I teraz to jest wszystko strasznie zanieczyszczone. Tu mniej więcej wygląda już tak ten pierścionek, czy tam ten element srebrny przeczyszczony. W niektórych tych przełącznikach to się wylewało. Całość jest do wyczyszczenia, do umycia. Tak jak tutaj można zauważyć, jest to brudne wszystko mocno. Także będzie tutaj co robić. Przełączniki nie są trudne w rozkładaniu. I myślę, że nie będą trudne w ponownym zmontowaniu. Wszystko dosłownie można rozebrać na kawałki. O, tutaj nawet widać olej, który gdzieś tam już kiedyś był, a teraz już jest zaschnięty. Także całość do rozmontowania, te wszystkie elementy do mycia, ponownego smarowania i tak dalej, żeby to doprowadzić do jakiejś kultury. Tu jeszcze 3 takie dźwigniowe do rozmontowania, jeszcze 2 obrotowe i jeszcze przed czyszczeniem trzeba rozmontować te 2 przełączniki obrotowe. Nie będę demontował z płytki tych elementów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Można to zrobić na tej płytce, tylko trzeba je rozłożyć, te przełączniki. Tutaj nie wolno nic zgubić, ponieważ nie mam takich przełączników kompletnie żadnych na części, więc jeżeli mi coś zginie, szczególnie jakiś taki element mosiężny od sprężynki czy element wewnętrzny, no to będzie nie lada problem, żeby taki włącznik złożyć. Całość skręcane na takie małe śrubki. W międzyczasie wziąłem się za takie lekkie prace związane z serwisem potencjometrów. Tu mamy rozmontowany potencjometr od wejścia mikrofonowego. Już jest wyczyszczony, był w stanie katastrofalnym wręcz. A tu mamy właśnie potencjometr od regulacji barwy dźwięku. Stan, jak widzicie, tragiczny. Jeden ma 50 kΩ, drugi ma 100 kΩ. Także w międzyczasie zrobię potencjometry, rozmontuję i tutaj z nimi będzie troszkę więcej pracy ze względu na to, że są współosiowe. Natomiast tutaj mam część przełączników, które zostały rozmontowane dźwigniowych.
Wszystko rozkłada się kompletnie na części pierwsze. Całość do wyczyszczenia. Kolejna partia przełączników jeszcze jest zmontowana w całość. Dopiero po ich rozmontowaniu wszystkie zostaną wyczyszczone i pokażę Wam, jakie są efekty po myciu tych właśnie elementów. Jeden potencjometr zrobiony. Tu mamy rozmontowany i już wstępnie wymyty w benzynie ekstrakcyjnej potencjometr do regulacji barwy dźwięku. W każdym razie teraz trzeba go dokładnie wyczyścić, te wszystkie elementy srebrne. I największym problemem i wyzwaniem będzie dla mnie nasmarowanie tej osi tutaj drugiej. Dlatego, że próba roznitowania, rozgięcia tych dwóch tutaj wystających elementów z mosiądzu zakończy się zawsze tak samo. One odpadną i nie będę miał możliwości zmontowania tego elementu. I teraz trzeba zrobić jakimś sposobem tak, aby w ten bezładnie latający element, w tą tuleję, wcisnąć tam smar hamujący, tak żeby był opór, ponieważ to w tej chwili praktycznie nie nadaje się do zrobienia. I teraz proszę o Wasze opinie, jak Wy byście to zrobili, żeby tą oś tutaj wewnątrz nasmarować. Dodam, że smar jest bardzo gęsty. To, co tutaj widzicie, już jest rozmontowane, przygotowane do czyszczenia. I tu wyszła następna, trudniejsza sytuacja do ogarnięcia. Tu jest zespół 5 przełączników dźwigniowych. I tu mamy od nich części już przygotowane i wyczyszczone. Łącznie z tymi srebrnymi kapturkami, które są już ładne, gotowe do zamontowania. Teraz rozmontowałem pozostałą stronę, czyli 3 sztuki. I tutaj jest taka następująca sytuacja. Prawdopodobnie albo było to uszkodzone w transporcie, w co wątpię, ponieważ nie ma tu nigdzie śladów mechanicznego uszkodzenia, albo te przełączniki nie kontaktowały i użytkownik się denerwował, bardzo mocno je naciskał, przez co są we wszystkich 3 przełącznikach wygięte trzpienie. Wygięte są dość mocno. Efekt będzie taki, że jeżeli tego trzpienia nie wyprostuję, to ten przełącznik będzie w innej pozycji niż pozostałe. Teraz, żeby coś takiego wyprostować, trzeba przygotować odpowiednie narzędzie. Nie mogę tego zrobić na zasadzie takiej, że złapię to gdzieś tutaj w imadło, a tu sobie zacznę przeginać, ponieważ może się to bardzo źle skończyć dla tego elementu. Jest to aluminium i może pęknąć. W związku z tym mamy tutaj 3 mniej lub bardziej skrzywione trzpienie do przełączania. Ten jest chyba najbardziej krzywy. To nawet widać, jak to jest skrzywione. Takie właśnie wychodzą różne rzeczy. Na którymś filmie już ten temat krzywych przełączników omawiałem. Szczególnie chyba to był wtedy włącznik sieciowy, nie wiem od jakiego urządzenia, gdzie też było to tak zrobione, że nie byłby w pozycji pionowej w momencie włączenia. I tą sytuację mamy tutaj. Także tu już jest ten zespół też rozmontowany, tych 3 przełączników. I teraz całość trafi do mycia. W międzyczasie wymieniłem już parę kondensatorów elektrolitycznych. Tu na tej płytce mikrofonu zostały wymienione. Na płytce zabezpieczenia wymienione. Jeszcze jest przede mną dużo pracy z tym wzmacniaczem. Przełączniki wyczyszczone. Można zacząć składać. Wyszło bardzo ładnie. Tutaj również już są zabezpieczone odpowiednim środkiem smarującym. Wnętrza tych przełączników dźwigniowych również przygotowane do montażu. Teraz będzie sporo kombinacji, żeby to poskładać, szczególnie te, dlatego że mamy elementy sprężynujące wewnątrz. Podczas składania będzie to dość trudne, ponieważ mogą uciekać sprężynki. Kołki w miarę wyprostowane. Może nie jest to jakaś idealna perfekcja co do mikronów, ale na pewno jest lepiej niż było wcześniej. Przełączniki poskładane.
Mam jeszcze tutaj do zmontowania oba potencjometry do regulacji barwy dźwięku. Tu mi się jakieś dwa drociki przy tym zespole przełączników urwały. I teraz będzie trzeba się zająć potencjometrem do regulacji balansu i głośności. W międzyczasie zrobiłem jeszcze włącznik sieciowy, którego później Wam pokażę po wyczyszczeniu. Bardzo prosty do serwisu, bardzo łatwy do wyczyszczenia. Czego tylko tutaj wlutować. Tu jest miejsce na potencjometr od regulacji wzmocnienia mikrofonu. I teraz trzeba zrobić trochę zdjęć, żeby wymontować potencjometr głośności. Akurat dosłownie jest to banalnie proste. Mamy tutaj praktycznie 6 przewodów, bo tu są podwójne w ekranie. Następnie rozlutowanie tych tutaj połączeń rezystorów i będzie można go rozłożyć. Nie wiem, ile już godzin nad tym zeszło, ale 10 na pewno. A jeszcze jest sporo pracy, żeby cokolwiek tutaj dokończyć tym wzmacnianiem. Co do kondensatorów filtrujących Nippona, są w bardzo dobrym stanie. Zostawiam oryginalne. Chętnie bym je wymienił, natomiast problem polega na tym, że takie, które się naprawdę nadają, na przykład Nishikon LKG, kosztują 600 zł za dwie sztuki. Więc cena tych kondensatorów jest bardzo wysoka jak na takie dwa elementy. One jeszcze kosztowały około 350-400 zł jakieś 2 lata temu. Aktualnie, pomimo to, że w katalogu widnieją, że są dość drogie, to i tak nie można ich w ogóle kupić, ponieważ produkt jest niedostępny w ogóle. Także nie będę ich wymieniał. Co do kondensatorów L na Silmic, aktualnie też już jest problem, żeby pewne wartości kupić. Czas oczekiwania na takie kondensatory to jest około pół roku. Potencjometr zdemontowany. Jest to dość trudny potencjometr do serwisu firmy Noble. Problem polega na tym, że jest on współosiowy, ma regulację balansu i głośności. Próba często rozebrania kończy się tym, że jest go później ciężko złożyć. Tu mamy na przykład taki element, gdzie jest zagięta blaszka do wewnątrz, z jednej i z drugiej strony. To jest jakby połączenie jednej części i drugiej. Jest bardzo ciężko w ogóle to rozgiąć, ponieważ nie ma się jak tam do tego dostać. Kolejny etap polegający na złożeniu powoduje to, że ta blaszka odpada. I ten potencjometr się rozsypuje na dwie części i trzeba to tutaj polutować. Tu mamy element wewnętrzny ślizgu regulowany do kalibracji. Ogólnie stan potencjometru jest katastrofalny. Nie wiem, jak będą wyglądały ścieżki oporowe lub elementy srebrne, ponieważ był już wielokrotnie pryskany. Dodatkowo ruszają się tutaj na boki styki. Możliwe, że będzie trzeba rozwiercić te oryginalne nity i znitować to na nowo nowymi nitami. Dlatego, że jest to na tyle miękki materiał, że nawet podczas próby ponownego znitowania to dalej do końca nie trzyma. A jak nie będzie trzymać, to będzie brak kontaktu i to tu mamy kolejny, który się rusza i w tym momencie ten potencjometr nie spełni swojej funkcji. To przestanie kontaktować, zwiększy się opór między ścieżką oporową a tym stykiem i będą się działy różne dziwne rzeczy. No, przewiduję, że zajmie to minimum 2 do 3 godzin uratowanie tego potencjometru. Będzie sporo pracy, pod warunkiem, że nie będzie trzeba tego tutaj roznitowywać, rozwiercać i na nowo nitować. Może być jeszcze taka sytuacja, że chemia, którą on został wypryskany, spowodowała uszkodzenie warstwy srebra pomiędzy ścieżką oporową a punktem tutaj, gdzie jest przynitowany styk. I wtedy to już będzie kompletna katastrofa z remontem takiego elementu. Zapowiada się niezbyt ciekawie. Stan ścieżek oporowych jest kiepski. Tutaj wszystko się rusza. Kolejna kwestia, która wyszła w międzyczasie i to już jest, powiedziałbym, często standard w tak starych komponentach. Odpadają tutaj te rozgrzewane nity. Jest taki efekt.
Tutaj będzie trzeba wywiercić mały otworek i wkręcić tu śrubkę w ten plastik. Bardzo małą śrubkę rzędu 1 mm, tak żeby ten ślizg był usztywniony. Dopiero zrobię to po wyczyszczeniu. Tu mamy w takim stanie część ślizgu zanieczyszczoną, ale to jest akurat do zrobienia. Tutaj kolejne elementy, które się ruszają, ale żeby to dobrze znitować, trzeba rozmontować te osłony metalowe kompletnie, żeby był dostęp, aby podejść z jednej i z drugiej strony stemplem na prasie do nitowania. Największy problem będzie stanowiło wyczyszczenie tej części od balansu, dlatego że nie ma możliwości tego rozebrania. Z tej przyczyny, że jest tutaj ta część wykonana z mosiądzu, przechodzi przez dwie sekcje i tu jest ten element roznitowany, rozgięty na boki. Próba wyprostowania tego kończy się zawsze tak samo, to odpada. I wtedy trzeba by dorobić cały taki zespół, a to już jest dużo pracy. Postaram się to jakoś wyczyścić. To jest analogiczna konstrukcja jak w tym potencjometrze do regulacji barwy dźwięku. Tak samo. Natomiast będzie dość sporo kombinacji. Na szczęście tu mamy jakieś otwory technologiczne, żeby się tam do środka dostać i to wszystko bardzo dokładnie wyczyścić. Tak, żeby nie było później możliwości, że coś będzie przerywało lub trzeszczało i ten potencjometr nie będzie działał poprawnie. No i tu jest następna kwestia, jak to rozwiązać, ponieważ chyba któryś się tutaj ruszał z tych elementów. O, nie wiem jak, w jaki sposób podejść między tą część a tą, żeby to porządnie znitować. I tutaj robi się kolejne wyzwanie. Tak naprawdę, żeby taki potencjometr naprawić, wypadałoby w jakiejś firmie zamówić takie właśnie elementy z aluminium czy z mosiądzu wykonane na CNC i do tego zrobić odpowiednie oprzyrządowanie, żeby to rozgniatać. Natomiast jest to dość duży koszt, zrobienie projektu, zamówienie, przygotowanie osprzętu. Tych potencjometrów na szczęście nie ma za dużo, więc nie będę tutaj w to wchodził. Postaram się to jakoś zrobić takim sposobem, żeby to działało poprawnie. Te dwa elementy są od regulacji głośności. Wychodzi na to, że ścieżki oporowe są w bardzo dobrym stanie. Ta część tutaj srebrna nie wymaga reanimacji. Jak również po rozmontowaniu można to w dość prosty sposób zagnieść na tej prasce małej. W ten sposób mamy przynajmniej z głowy temat dotyczący części potencjometru od regulacji głośności. Jeden ma 103 kΩ, drugi 98 kΩ. Tolerancja bardzo dobra jak na tak stary potencjometr. Powiem, że nie jeden nowy ma gorsze parametry od tych sprzed 50 lat, ponieważ ten Luxman pewnie jest mniej więcej z 70, może 72 roku. Także teraz pozostanie mi zmontowanie tej części od regulacji głośności i praca nad częścią od regulacji balansu. No i jeszcze tutaj trzeba wyczyścić ten element, wywiercić otwór i wkręcić wkręt z gwintem do plastiku o średnicy około 1 albo 1,2 mm. To też jest dość precyzyjne zadanie. Drobne postępy zrobione. Wymienione kondensatory elektrolityczne. Zrobione i zamontowane potencjometry do regulacji barwy dźwięku. Potencjometr głośności jeszcze jest w kawałkach. Zamontowałem już też potencjometr do wejścia mikrofonowego. I tutaj taka sytuacja się przydarzyła przy wymianie kondensatorów elektrolitycznych. W jednym kondensatorze odpadło wyprowadzenie. Był już kompletnie wewnętrznie przegnity. To są takie właśnie sytuacje, jak się naprawia stare rzeczy. Przekaźnik przygotowany do montażu. I tutaj kolejny zestaw elementów, które należy wymienić. Rezystory, które się przegrzewają. Mamy tu 2x4 7 kg. Będą zamontowane takie na tulejkach.
I tu jest rezystor, o którym wcześniej mówiłem przy przekaźniku. 100 ohmów, który też się grzeje i też będzie wystawiony do góry, tak żeby miał lepszą wentylację. To są takie szczegóły, na które warto zwrócić uwagę, żeby bardziej nie doprowadzać do wygrzania płyty laminatu. To są takie dodatkowe prace, które wypadałoby podczas renowacji wykonać. Potencjometr głośności prawie zrobiony. Tu mamy sekcję głośności. Tu mamy część od balansu. Udało się to wszystko bardzo dobrze doczyścić. Teraz trzeba by to zmontować. Natomiast, aby ten element zreanimować, wywierciłem otworek 1 mm, 1,1 mm dokładnie w tym miejscu i wkręciłem śrubkę M1,4. Śrubka z bardzo małym łebkiem, dlatego że w tym miejscu pracuje ślizg metalowy i nie ma prawa on zaczepiać o ten wystający łebek. Ten drugi kołek jest w porządku. Precyzyjna wiertarka i można powalczyć z takimi małymi detalami. Teraz ten element tu zostanie osadzony na tej osi, ustawiony odpowiednio w stosunku do tej drugiej części, zabezpieczony. I tutaj będzie można to złożyć. Jeszcze trzeba założyć tutaj kulkę do ustalenia środka balansu, posmarować tą ośkę i tutaj mamy to, co na samym początku powiedziałem, że trzeba będzie ten potencjometr zlutować, dlatego że tu już się urwała jedna blaszka do mocowania. Tej jeszcze kawałek został. Ona jest tak zrobiona, że jest zagięta do wewnątrz, no i niestety, żeby ją odgiąć, trzeba ją praktycznie najlepiej uciąć. I teraz to musi być tutaj odpowiednio złożone. Jak widać, może to być złożone w różny sposób. I jedyną sensowną opcją zmontowania i zespolenia tego razem jest zlutowanie tutaj tych dwóch elementów. W tym miejscu i z tej drugiej strony. I tak właśnie potencjometr będzie odratowany. To zajęło dosyć dużo czasu, jak ogólnie dużo czasu zajmuje renowacja tak starego wzmacniacza. Przygotowany do montażu włącznik sieciowy, banalnie prosta konstrukcja, styki wyczyszczone. Jedyna operacja, która jest potrzebna, aby go zreanimować, to jest odlutowanie przewodów i zdjęcie tego małego kapturka plastikowego. O, i włącznik można zamontować na miejsce. Jeszcze ewentualnie dać tutaj trochę nowego smaru, żeby trochę ciszej pracował. Kolejny element, na którym było bardzo dużo pracy, to jest potencjometr głośności i balansu. Tu dałem również nowy drucik, który jest polutowany do każdej sekcji. Jest to masa i ten element tutaj drucika jest przylutowany później do obudowy. Tu jeszcze nie zamknąłem tego dekielka, ale to już jest mały szczegół. Praktycznie można to wszystko składać, jeśli chodzi o przednią ramę. Po złożeniu przedniej ramy można będzie się zająć potencjometrem, który znajduje się na tylnym panelu. Takie elementy jak tutaj rezystory, które się grzały, są zamontowane na tulejkach. Tu jest kolejny, niestety tutaj jest tak blisko przekaźnika, że nie dało się zastosować tulejki, ale nie ma to większego znaczenia. Ważne, że jest on odsunięty od płytki i nie będzie się tak bardzo nagrzewał jak w oryginale. Spodobało mi się pewne rozwiązanie producenta tego urządzenia. W miejscu, gdzie był przewód sieciowy zamontowany, znajduje się taka zaślepka. Po zdemontowaniu tej zaślepki można zamontować gniazdo sieciowe. I o takie właśnie gniazdo przygotowałem. Będzie to bardzo dobre rozwiązanie, zamontowanie gniazda sieciowego, tak żeby nie było żadnego ogonka, żadnej smyczy. Po zamontowaniu gniazda sieciowego trzeba będzie przystąpić do założenia tych elementów z przodu, ale tutaj wystąpiły następne komplikacje. W oryginale te zespoły przełączników były zamontowane za pośrednictwem amortyzatorów gumowych. To są takie
gumki, często stosowane tory do montażu silników w magnetofonach. Gumka jest zamontowana w tym miejscu, przynajmniej tak to powinno być zrobione. Mamy tutaj tulejkę i śrubkę z podkładką. To jest taka amortyzacja. Tak to się prezentuje. Niestety te gumki, przez to, że zostało to wcześniej czymś wypryskane, wypsikane, uległy bardzo dużej degradacji i praktycznie jedne się rozsypały, spuchły, w ogóle nie spełniają swoich kompletnie parametrów. W związku z tym daję tutaj nowe gumki, które pasują wymiarowo w tym miejscu. Do tej gumki wchodzi tulejka metalowa, śruba z podkładką i to jest tu założone. I dopiero teraz będzie to prawidłowo zamontowane, tak żeby było amortyzowane, przez co te przełączniki powinny ciszej pracować niż jakby były zamontowane na sztywno. Także tutaj, kochani, widzicie, renowacja to nie jest tylko wymiana paru kondensatorków, ale również na to składa się dużo innych czynności. W związku z tym też trzeba poświęcić dużo czasu na poszukiwanie różnego rodzaju elementów, zamówienie tych elementów, tak żeby był cały komplet komponentów zamontowanych nowych, żeby to wszystko działało poprawnie. I na takich właśnie drobiazgach traci się ogromną ilość godzin pracy. Właśnie na takich pierdółkach. I teraz może się okazać, że gdyby nie właśnie wymiana gniazda sieciowego, poszukiwanie takich elementów, jakieś czyszczenie włącznika sieciowego, czas renowacji takiego urządzenia można by skrócić o połowę. To wszystko zajmuje gigantyczną ilość czasu. To jest tak jak ze starym samochodem. Samochód kosztuje zabytkowy, załóżmy 200 000 złotych, a koszt jego renowacji kosztuje drugie 200 000 złotych i oczekuje się na przykład kilka lat na termin, żeby taki samochód dostarczyć do serwisu. Także tutaj macie na tym filmie pokazane dużo różnych detali, które wpływają na jakość wykonanej usługi. Wzmacniacz powoli nabiera wyglądu. To, co powiedziałem na początku, że ta korozja, która się tu znajduje, mogła być spowodowana przez gąbkę. I rzeczywiście w drewnianej obudowie wklejona jest gąbka. I ta gąbka właśnie powoduje taką reakcję chemiczną, jak widzicie. Tu już jest cały przód zmontowany. Środek prawie też dokończony. Jeszcze została ostatnia czynność. Demontaż oraz naprawa tego potencjometru od regulacji poziomu sygnału wejścia tuner. Trzeba to tutaj rozlutować wszystko, rozmontować ten potencjometr, następnie ustawić jego punkt pracy początkowy i zamontować. I to by było praktycznie na tyle, jeśli chodzi o prace związane z korpusem wzmacniacza. Następnie jeszcze będą prace związane z doprowadzeniem do kultury końcówek mocy. Ciekawy jestem, czy w tej chwili, po tych pracach, które zostały wykonane, uruchomi się przekaźnik od zabezpieczenia. Ponieważ 3 kondensatory, które tutaj się znajdują na tej płytce zabezpieczenia, były niemierzalne, nie miały kompletnie żadnej pojemności, co mogło być główną przyczyną niedziałania tego wzmacniacza. Ostatni potencjometr do zrobienia. Tak się prezentuje. Jak widać, brudny, zanieczyszczony. Przy takiej renowacji nie można nawet sobie pozwolić na pominięcie żadnego przełącznika czy potencjometru, ale pomimo to, że dokładam wszelkich starań, żeby dane urządzenie było zrobione maksymalnie, to i tak
dużo wracane reklamacje. Jest to związane przede wszystkim z tym, że jakiś półprzewodnik w jakimś tam czasie przestanie funkcjonować, jak również zdarza się z mojej strony jakiś błąd, zimny lód, niedolutowanie jakiegoś elementu. Zdarzały się takie sytuacje, na przykład, że przy wymianie 150 kondensatorów elektrolitycznych, 1 czy 2 na przykład miały niedolutowane wyprowadzenie. Później to się objawiało jakimś przerywaniem dźwięku w jakimś kanale, czasami po tygodniu, a czasami po kilku miesiącach pracy. I to są takie reklamacje, że robiąc taką dużą ilość rzeczy, nie sposób jest czegoś praktycznie nie pominąć. To samo dotyczy testów. Nie jestem w stanie przetestować urządzenia na każdym wejściu po ileś godzin. W niektórych sytuacjach występują również takie usterki, że na przykład na wejściu gramofonowym coś się dzieje, jakieś zniekształcenia się pojawiają po iluś godzinach pracy, kiedy to się wszystko ułoży i wygrzeje. To są normalne rzeczy i w tym momencie do tego służy coś takiego jak gwarancja. Czyszczenie potencjometru, zamontowanie, no i w końcu będzie długo oczekiwana próba uruchomienia wzmacniacza. Jak widać, korpus zmontowany, przełącznik zrobiony, potencjometr na tylnej ściance zrobiony, wszystko poskręcane. Robimy pierwsze uruchomienie. Żarówka zaświeciła. Przekaźnik się załączył. Wszystko wygląda teoretycznie dobrze. Kolejny etap to będzie zmontowanie płytek końcówek mocy. Tu mamy już przygotowane płytki. Wymieniłem również potencjometry regulowane. Nowe dałem. I teraz tutaj już te wszystkie elementy, które wymagały wymiany, są zrobione. Na jednej i na drugiej. Można płytki zmontować, założyć tranzystory końcowe, z tym, że jeden tranzystor był nieoryginalny. To jest chyba 2SB541, muszę takiego znaleźć. I można przystąpić do tak naprawdę pierwszego pełnego uruchomienia wzmacniacza. Nie liczę godzin, ale 20 parę godzin już mi to wszystko co najmniej zajęło, szacując po tym, ile już nad tym wzmacniaczem pracuję. Nowa pasta pod tranzystory. Tej operacji nie lubię, bo można się trochę przy tym przybrudzić. Jeszcze będzie trzeba ustawić 0DC i bias. Kolejny etap prac to będzie przygotowanie tunera WL550 do kompletu. Co do obudowy drewnianej, raczej nie będę jej robił, ponieważ wymaga to oczyszczenia forniru z oryginalnego starego lakieru, ponownego malowania lub olejowania obudowy. Teraz jeszcze trzeba zobaczyć zdjęcie, gdzie był NPN i gdzie był PNP. Tu jeszcze można dać pod ten tranzystor również trochę pasty termoprzewodzącej. I jedna końcówka będzie za parę minut zmontowana. W teorii wzmacniacz działa, ale to tylko w teorii. Wszystko jest teoretycznie dobrze. A dlaczego teoretycznie? Pierwsza rzecz, ustawiłem jak na razie 0DC. Do ustawienia mam jeszcze bias, ale występuje w tym urządzeniu jeszcze jeden problem. W lewym kanale dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Któryś półprzewodnik jest uszkodzony i co jakiś czas występuje strzelanie i trzeszczenie w jednym z głośników w kanale lewym, bez względu na to, jaki jest ustawiony poziom głośności. Wskazuje to na to, że albo jest problem z jakimś tranzystorem w torze regulacji barwy dźwięku, albo w torze końcówki mocy, ponieważ topologia jest taka, że potencjometr głośności jest przed regulacją barwy dźwięku i przed końcówką mocy. Przynajmniej
w tym układzie, który tutaj wydaje mi się, że jest. Poza tym wszystkie funkcje działają prawidłowo. Kolejną wadą nie tylko tego urządzenia, ale w większości urządzeń starodawnych sprzed lat 90. jest to, że podając sygnał wejściowy na wejścia RCA ze współczesnego urządzenia, które potrafi mieć nawet do kilku voltów poziom sygnału w impulsie, jest przesłuch na wejściu. Czyli nawet jeżeli przyciszymy do minimum, możemy mieć taki efekt, że będzie w tle słychać pomimo przyciszenia jakąś tam muzykę. Więc warto użyć tutaj takiego przycisku jak muting, zmniejszający czułość urządzenia i wtedy tego problemu nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedyś urządzenia były projektowane na maksymalny poziom sygnału wejściowego 150 mV. Dzisiaj to jest praktycznie minimum 1000 mV, czyli 1 V, a ekstremalnie może to być nawet kilka voltów poziom sygnału. Stąd występują takie przesłuchy. Więc warto, jeżeli nie korzysta ktoś z tunera na przykład, podłączyć wejście jakiegoś urządzenia pod wejście tuner i do tego służy potencjometr z tyłu i stłumić ten sygnał tak, żeby nie było tego efektu przesterowania lub efektu przesłuchów wejść. Tyle, co mogę na razie na ten temat powiedzieć tego urządzenia. Gra bardzo ładnie. Luxman to jest jedna z najbardziej ulubionych przeze mnie marek, które serwisuję. Jeszcze do tego dochodzi Sansui. Natomiast jeszcze będę musiał znaleźć, który element powoduje to trzeszczenie w lewym kanale. To też zajmie trochę czasu. I jeszcze końcowa praca to będzie ustawienie biasu. Długo się nie nacieszyłem działającym wzmacniaczem. Pyknęło, strzeliło i wzmacniacz się wyłączył. Konkretnie przekaźnik od zabezpieczenia. Padło coś w lewym kanale w końcówce mocy. Tak jak na początku wspominałem, że coś zatrzeszczało. W związku z tym mamy wywaloną końcówkę mocy kanału lewego. Prawdopodobnie jest stałe napięcie na wyjściu z tego względu, że nie załącza się przekaźnik. Przekaźnik załącza się tylko po podłączeniu końcówki kanału prawego. Zobaczę teraz, jakie on ma tutaj napięcie zasilania. Minus 42, plus 42 i tu jest wszędzie po 0 V. OK. Czyli mamy szary i czerwony, to są zasilania. Wyłączę, wepnę końcówkę mocy, w związku z tym tu będzie prawdopodobnie czarny masa, a biały to będzie wyjście na głośniki. Ten biały. I teraz nie powinien się włączyć przekaźnik. Na prawym kanale powinno być przekaźnik się załączył. Przekaźnik się załączył. 5 mV pływa, bez obciążenia jest w tej chwili. No i teraz się wszystko załączyło. W związku z tym jest coś uszkodzone w tym kanale. Jakiś tranzystor, jakiś półprzewodnik, który powoduje to, że pojawiają się jakieś stałe napięcia na wyjściu i następuje wyłączenie wzmacniacza. Rozbieranie, testowanie i sprawdzanie. Tak właśnie wygląda praca z takimi starymi, no nie tylko starymi, ale ogólnie z urządzeniami elektronicznymi. Teraz mamy podłączony lewy kanał, ten, który jest wadliwy. I podgrzeję gorącym powietrzem półprzewodniki i zobaczę, czy będzie jakiś dziwny efekt dźwiękowy. O! Piękny efekt dźwiękowy. Standardowa procedura, szanowni widzowie. Bardzo często padają takie właśnie diody. Tu mamy takie pchełki okrągłe i tą pchełkę należy stąd wyrzucić, wsadzić. To chyba są dwie diody, 1N4, 148 szeregowo i będzie po problemie. W Sonego Wifetach również występują problemy z tymi diodami. W związku z tym rozkręcanie obu końcówek mocy i wymiana tych
diod tutaj w tym miejscu. Mam co prawda trochę używanych, ale nie chcę ryzykować, że cośkolwiek będzie się później z tym wzmacniaczem działo. To są takie właśnie sytuacje. Jeszcze możemy zrobić inną próbę związaną z tą diodą. No i już jest po wszystkim, ponieważ przekaźnik się nie załączył. Ale ewidentnie po podgrzaniu efekt wystąpił usterki tej właśnie diody. Jeszcze można sprawdzić stałe napięcie na wyjściu głośnika. I mamy 36 V, a zasilanie jest 42. OK. Dioda do wymiany. W jednym kanale i w drugim trzeba przeprowadzić identyczną operację, tak żeby na przyszłość tą usterkę wyeliminować. I kolejne pół godziny pracy. Wzmacniacz gotowy i wielokrotnie przetestowany. Praktycznie panel przedni w stanie idealnym. Wymienione wszystkie kondensatory małe, elektrolityczne. 2 filtrujące zostawiłem. Mają po 10300 mikrofaradów i 4 miliohmy ESR. Stan tych kondensatorów jest idealny, więc one zostają jako praktycznie jedyne. Chciałbym zawsze zostawić maksymalnie wszystkie półprzewodniki oryginalne, jednak tu w tym przypadku mogłem zastosować te nieszczęsne wadliwe diody, zamontować używane, oryginalne, jednak tutaj sobie na to nie mogę pozwolić, żeby nie było reklamacji. Jednak pomimo dołożenia wszelkich starań i prawie 30 godzin pracy, może taki sprzęt wrócić na reklamację i to jest normalne. Jeżeli mamy stary samochód, zabytkowy, nawet odnowiony, cały czas trzeba w niego inwestować i cały czas o niego dbać, bo zawsze może się popsuć coś, co nie było wcześniej naprawiane. Jeszcze ostatnia czynność przed założeniem obudowy. Przynajmniej jest to czynność dla mnie bardzo istotna. Przyczepienie naklejki, czyli mojej wizytówki. Jeżeli znajdziecie gdzieś w ofercie taki sprzęt z naklejką Retro Audio, oznacza to, że był tymi rękoma serwisowany. Teraz jeszcze założenie drewienka i kolejny etap to będzie przygotowanie tunera pasującego do tego wzmacniacza. To, co zostało wykonane w tym wzmacniaczu, widzieliście Państwo na filmie. Kolejnym etapem będzie przygotowanie pasującego do kompletu tunera WL500. Ten tuner pasuje jeszcze designem, wyglądem do kilku modeli, np. jak SQ505, SQ507, właśnie ten L507, pewnie L505. Do kilku modeli wzmacniaczy można ten tuner dopasować. To jest WL500, jest jeszcze chyba WL550 i mam jeszcze gdzieś w kolekcji model WL700. Mam już kilka zestawów takich kompletnych przygotowanych z Sansuya, Pioniera, Luxmana, właśnie w komplecie, gdzie mamy wzmacniacz, tuner po renowacji, kolejny film pewnie, który będę przygotowywał z marką Luxman. To będzie właśnie film o tym tunerze WL500. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Bardzo proszę o udostępnianie, komentarze i łapki. Cześć.